To najspokojniejszy album na kanale i jedyny, na którym wszystkie utwory są w wersjach bez prądu. To również mój ulubiony album z serii MTV Unplugged, a dzisiejszym albumem jest Alice in Chains MTV Unplugged. Początki zespołu sięgają 1987 roku, kiedy to zespoły Layna Staley'a Alice in Chains oraz Jerego Cantrella Diamond Lie się rozpadają. Razem zakładają zespół Mother & Fuck, a później zmieniają nazwę na Diamond Lie, lecz to był już inny zespół niż ten, w którym początkowo grał Jerry. Po dołączeniu Mike'a Starra oraz Sheena Kinnery w 1988 dają pierwszy koncert i zmieniają nazwę na Alice in Chains. Zespół jest uznawany za jeden z najważniejszych grających w stylistyce grunge, ale również za najcięższy, czerpiący garściami z muzyki lat 70. Ich epka Jar of Flies z 1994 roku była pierwszym mini-albumem, który uplasował się na pierwszym miejscu listy Billboard 200. W 1990 roku ukazuje się debiut Facelift, w 1992 jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej, czyli Dirt, w 1995 album zatytułowany po prostu Alice in Chains, a w 1996 wydają album pod tytułem Alice in Chains MTV Unplugged. Od razu wam powiem, że to mój ulubiony MTV Unplugged. Lepszy od Nirvany, lepszy od Claptona, lepszy od wszystkich innych. To zestaw 13 utworów, w większości hiciorów, przygotowanych w akustycznych aranżacjach. Był to pierwszy od 2 lat koncert zespołu, gdyż Layne'owi w międzyczasie zmarła narzeczona, a on sam stał się samotnikiem. Koncert ma dość przygnębiający klimat. To dzięki ustawionym wszędzie świecom oraz świadomości publiczności, z jakim ciężkim nałogiem Layne się zmaga. Występ zarejestrowano 10 kwietnia 1996 roku w Majestic Theatre w Brooklyn Academy of Music. Cantrell przed nagraniem zatruł się hot dogiem i nieustannie wymiotował. Dlatego obok jego siedzenia stoi kubeł, gdyby podczas koncertu chciało mu się znowu puścić pawia. Zaś wokalista trzyma w ręku butelkę z heroiną, której niewielką ilość zażył przed wejściem na scenę. Jego głos zapada w pamięć, jest przejmujący, pełen goryczy i smutku, ale również magiczny i zachwycający, mimo że wielu słów nie jest w stanie zaśpiewać poprawnie. Pomiędzy utworami muzycy żartują i dyskutują ze sobą oraz z publicznością, a same wersje akustyczne pozwalają skupić się na muzyce, harmonii i tekstach i uwypuklić, jak wielowymiarowy był to zespół. Utwory błyszczą swoją przygnębiającą powagą oraz autentycznością. Atmosfera jest niepowtarzalna i uwielbiam ten klimat, który panuje podczas koncertu. To potężny ładunek emocjonalny trafiający prosto w serca słuchaczy. Ciekawostką jest końcówka kawałka No Excuses, podczas której zespół wykonuje parę fragmentów Enter Sandman Metaliki. Jest to podobna odpowiedź na to, że Metallica podczas swoich koncertów gra fragment utworu Man in the Box Alice in Chains. A na bis zagrali Killer Is Me, czyli utwór skomponowany specjalnie na ten występ. To absolutny must have dla fanów zespołu oraz mrocznych brzmień przepełnionych nostalgią. To również ostatnie duże wydawnictwo szczytowej ery grunge'u. To także obraz upadku jednego z najbardziej charyzmatycznych frontmenów rocka. Zarośniętego, wychudzonego, z oczami zakrytymi za okularami przeciwsłonecznymi, a na rękach skrywającego ślady po igłach. Pod koniec Layne mówi, że chciałby wszystkich przytulić, ale tego nie zrobi. Może mu się uda w innym wymiarze. To nie tylko koncert, to historia. Staley umiera 20 kwietnia 2002 roku, pozostawiając po sobie niesamowitą spuściznę, którą możemy się teraz raczyć. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego fenomenalnego Unplugged. Album rozpoczyna się owacją publiczności, po czym wchodzi delikatna gitara Cantrella jako wstęp do utworu Nadszedł. Następnie dołączają inne instrumenty oraz depresyjny wokal Staley'a. Utwór jest przejmujący i melancholijny, głos miesza się ze świetną linią basu. Tekst mówi o samotności, walce z kłamstwami, byciu sobą. Jeżeli nie mogę nim być, lepiej umrzeć. Kolejny kawałek, który uwielbiam w wersji akustycznej, to Down in a Hole. To jeden z najbardziej atmosferycznych utworów Alicji, aż ciarki idą po plecach. Spokojne gitary dopełniają się z wokalami Staley'a i Jerego. Jest niesamowicie emocjonalnie, utwór wręcz rozpływa się w przestrzeni. Zobacz moje serce, udekorowałem je jak grób. Chciałbym latać, ale moje skrzydła są podcięte.
King Richard w tym kawałku Staley bierze gitarę i grają razem z Jerrym. To bardzo hipnotyczny, transowy utwór. To jeden z nielicznych kawałków napisanych wyłącznie przez Staleya. Bardzo podoba mi się akustyczne solo nagrane na tle mrocznego podkładu. Siedząc na tle pełnym gniewu, widzę siebie całego z gliny. Wszystko, czego pragnę, to się bawić. Lecz czas paść na kolana i się modlić, chłopcze. I na koniec proponuję niesamowity łód. Utwór rozpoczyna się głębokim basem i fajną zagrywką gitarową. Spokojna zwrotka walczy o prymat z energetycznym refrenem. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i chwytliwych kawałków w całej muzyce rockowej. Świetnie on brzmi tak w wersji oryginalnej, jak i akustycznej. Zaś tekst jest pełen pytań egzystencjalnych. Nie oceniaj, zanim nie poznasz. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Cover jest w żywych barwach żółto-różowo-czerwonych. W górnej części na ścianie widnieją sylwetki muzyków z cieniem Lane'a z profilu. Niżej foto z koncertu. Cała okładka jest sugestywna i mówi, że nad całością krąży duch wokalisty. Na górze nazwa zespołu i tytuł MTV Unplugged. Wkładka jest podzielona na 6 części. Jedna strona jest kolorowa, druga czarno-biała. Po stronie kolorowej widzimy wykaz utworów zagranych na koncercie i skład zespołu. Dalej fotka z koncertu i okładka. Na stronie monochromatycznej podano osoby odpowiedzialne za nagranie, podziękowania i tym podobne na tle klimatycznych zdjęć. Na płycie CD, która jest w tonacji pomarańczowej, umieszczono nazwę zespołu, tytuł albumu oraz tytuły utworów wraz z logosem Columbia. Na stronie zamykającej pudełko podano tytuły utworów, producentów, logo Columbia i MTV Unplugged, a wszystko na tle klimatycznych świec palących się podczas koncertu. Muzyka zespołu, która jest mroczna i ciężka w wersjach akustycznych, nic nie straciła ze swojego mroku. Nabrała zaś melancholijnego klimatu. Wszystkie kawałki brzmią wspaniale, a żarty i anegdoty opowiadane podczas koncertu nadają mu tylko autentyczności. Świadomość, że był to ostatni większy koncert Staleya przed przedawkowaniem, nadaje całości mistycznego wymiaru. Genialny album. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!